Eksplozja i pożar w siedzibie Rockstar North. Prace wstrzymane? Nieuleczalnie chory fan otrzyma możliwość zagrania w GTA 6 przed premierą. Rockstar w końcu pewny listopadowej premiery GTA 6? 60 FPS na premierę GTA 6 jednak możliwe. Sony przygotowuje konsolę do premiery. Możliwy scenariusz promocji GTA 6 na 2026 rok. PC-towa wersja gry dopiero pod koniec 2027 roku. Rockstar wyrzuca kolejnych deweloperów, a Trybunał Pracy odrzuca wnioski pracowników. Spotkanie inwestorów Take-Two na początku lutego. Nowe ogłoszenie w drodze? Ja jestem Michał i witam Cię w kolejnym materiale ze świata GTA 6. Zanim przejdziemy do odcinka, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić najświeższych informacji ze świata GTA 6. Zacznijmy od początku. Kilka dni temu, dokładnie 19 stycznia, około 5 czasu lokalnego, w szkockim Edynburgu w budynku Rockstar North zgłoszono dźwięk eksplozji oraz wybuch pożaru. Jak wiadomo, Rockstar North to główne studio Rockstara, odpowiedzialne za produkcję największych tytułów, w tym GTA 6. Szkocka Straż Pożarna wysłała na miejsce kilka jednostek i specjalistyczne wsparcie, a wszystkie działania ratunkowe zakończono po około 4 godzinach. Jak donoszą służby, w budynku doszło do niewielkiego wybuchu i małego pożaru w kotłowni. Na szczęście żaden z pracowników studia nie ucierpiał. Rockstar potwierdził, że przyczyną była awaria jednego z kotłów grzewczych. Nadmienił również, że studio działa w cudzysłowie normalnie i jak zapewniają, prace nad grą nie zostały w żaden sposób wstrzymane. Mimo to portale plotkarskie momentalnie zasypały internet głośnymi nagłówkami, zapowiadając kolejne przesunięcie premiery gry spowodowane właśnie tym incydentem. Dodatkowo fani teorii spiskowych połączyli to dziwne zdarzenie z trwającą obecnie wojną pomiędzy studiem i zwolnionymi deweloperami, o czym więcej za moment. Zestawiając to jednak z oficjalną wypowiedzią studia, raczej możemy być spokojni. W grudniu 2025 roku Anthony Armstrong, czyli deweloper studia Ubisoft Toronto, zamieścił na LinkedInie poruszający wpis. Jego krewny, toczący od lat walkę z rakiem, niestety usłyszał najgorszą diagnozę. Zostało mu od 6 do 12 miesięcy życia. Dla zagorzałego fana serii Grand Theft Auto oznaczało to, że w najlepszym wypadku odejdzie on w miesiącu premiery gry, a w najgorszym nigdy jej nie zobaczy. Armstrong, wiedząc, że chory mieszka niedaleko studia Rockstar w Oakville, poprosił o niemożliwe szansę na zamknięty przedpremierowy playtest GTA 6 dla swojego krewnego. Siła internetu zadziałała błyskawicznie, a cała sprawa dotarła na sam szczyt korporacyjnej drabiny Take-Two. Kilka dni temu Anthony poinformował w poście, że skontaktował się z nim CEO spółki Take-Two, czyli dobrze znany nam Strauss Zelnick. Ostatnia wiadomość od Antoniego brzmiała: rozmawialiśmy z nim i otrzymaliśmy świetne wieści. To wszystko, co mogę powiedzieć. Chwilę później wszystkie posty zostały usunięte, co jest niemal jednoznacznym sygnałem o podpisaniu umowy o poufności, czyli NDA. Wszystko wskazuje na to, że Rockstar po raz kolejny, podobnie jak w 2018 roku przy umierającym fanie Red Dead Redemption 2, zachował się z klasą. W poprzednim odcinku prześwietliliśmy ostatni grudniowy dodatek do GTA Online, w którym ukryto kilka nieoczywistych smaczków nawiązujących do nadchodzącego GTA 6. Dla przypomnienia, po 12 latach nieobecności Michael DeSanta wraz z Amandą pojawili się w GTA Online, dołączając do dwójki pozostałych protagonistów, czyli Franklina i Trevora. Dokopaliśmy się do wyciętych w pośpiechu zawartości, takich jak chociażby ślady brandów i pojazdów zaimportowanych z szóstki, czy ukrytej wiadomości od Jimmy'ego. Wszystko to wyglądało jak pośpieszne zacieranie śladów tego, co oryginalnie miało znaleźć się w tej aktualizacji. Prawdopodobnie w związku z ogłoszeniem przesunięcia premiery szóstki, Rockstar pośpiesznie zdecydował się wstrzymać z publikacją niektórych elementów DLC, aby nie ujawniać za wiele zbyt wcześnie. Mimo iż występ Michaela w aktualizacji był raczej epizodyczny i sporo krótszy niż zakładaliśmy, to niejako potwierdził on naszą teorię. Hello? Faber here. I heard there was something of
A disturbance at your lovely home? I just wanted to assure you that that unfortunate incident had nothing whatsoever to do with me. I have nothing but the greatest respect for you and your work. I'm sure we're going to go on to do great things together. I'll be in touch soon. Yes. To jeszcze nie koniec. Telefon od pana Weibera wprost zapowiada kontynuację tej historii, którą poznamy zapewne w kolejnym dużym finałowym DLC. Biorąc pod uwagę dość stały kalendarz publikacji dodatków do GTA Online, premiera finalnej aktualizacji zamykającej fabułę pojawi się wraz z letnim DLC w okolicach czerwca lub sierpnia 2026 roku, czyli mniej niż pół roku przed oficjalną premierą GTA 6. Swoją drogą, będzie to idealny moment, aby przekierować całe zainteresowanie społeczności GTA Online i zwrócić uwagę graczy na zbliżającą się premierę szóstki. Społeczność aktywnie dyskutuje na temat potencjalnego zakończenia GTA Online i dalszych losów platformy po premierze najnowszej części serii. Przewija się chociażby scenariusz, w którym to trzech głównych protagonistów, czyli Michael, Franklin i Trevor, ponownie jednoczą się w akcji. Jeden z graczy zakłada, że to właśnie powrót głównych bohaterów gry zamknie historię GTA Online. Być może w formie ostatniego wspólnego napadu. Fani powrotów ulubionych postaci i nostalgicznych klimatów zapewne zacierają już ręce. Trudno się zresztą dziwić, bo choć dla wielu z was może zabrzmieć to abstrakcyjnie, to od ostatniej wspólnej sceny tej trójki minęło już ponad 12 lat. Powrót uwielbianego przez graczy trio byłby więc idealną, nostalgiczną wycieczką do 2013 roku, na ostatnią chwilę przed premierą najnowszej części serii. Niewykluczone, że fabularne wydarzenia, które pojawią się w finale GTA Online w większy lub mniejszy sposób będą swoistym cliffhangerem tego, co czeka nas w szóstce. Co przez to rozumieć? W dużym uproszczeniu, Rockstar w finałowej aktualizacji może pokusić się o zaprezentowanie graczom GTA Online małego fragmentu świata Leonidy, który w pewien sposób zapowie lub nakreśli linię fabularną szóstki. Być może w formie sytuacji fabularnej, dialogu, epizodycznego występu postaci lub też innego easter egga. Wycięta zawartość, o której wspominaliśmy, niemal dosłownie potwierdza, że Rockstar planował taki zabieg, jednak zrezygnował z niego w ostatnim momencie, dzieląc DLC na dwie części. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jeden z głównych bohaterów, np. Michael, podczas końcowej finałowej cutsceny informuje nas o swoich dalszych planach, np. przeprowadzce do stanu Leonida lub konieczności odwiedzenia tych okolic w ramach swojej aktywności zawodowej. W końcu Michael stał się prezesem swojego studia filmowego, o czym dowiedzieliśmy się z jednej z cutscenek tej aktualizacji. Wobec tego jego wizyta związana z produkcją kolejnego filmu w stanie Leonida czy samym Vice City nie byłaby niczym dziwnym. Zresztą jeden z jego filmów trafił nawet na półki sklepów, co potwierdza oficjalna grafika z gry. W kwestii Michaela jest jeszcze wiele innych niejasnych wątków, jak chociażby wspomniana wcześniej wiadomość SMS od Jimmy'ego, dalsze losy córki Michaela, Tracy, czy wątek jego skradzionej łodzi. Łodzi, która do złudzenia przypomina tę stojącą na podwórku Jasona. Być może to daleko idące spekulacje, jednak w przypadku Rockstara możemy spodziewać się wszystkiego. Z kolei inne z teorii mówią o potencjalnym uśmierceniu któregoś z bohaterów, aby ostatecznie zamknąć fabułę piątki i oddzielić ją grubą kreską od świata Leonidy. Taki pomysł z pewnością przypadłby do gustu odtwórcy roli Trevora, który otwarcie przyznał, że z chęcią powróciłby do tego projektu, ale tylko po to, aby uśmiercić swoją postać. Podsumowując temat GTA Online, na ten moment nie mamy oficjalnego komunikatu w sprawie przyszłości tej platformy. Według mojej oceny Rockstar nie zdecyduje się na całkowite zamknięcie serwerów. Społeczność graczy i streamerów na całym świecie jest ogromna i wciąż generuje gigantyczne zyski z mikrotransakcji. Zresztą na naszym rodzimym podwórku sytuacja również wygląda zaskakująco dobrze. Polscy twórcy tacy jak Evron, Taku, Multi, Viniplay,
Paris Platynow, czy chociażby ekipa Bungie dzięki swojej charyzmie, pomysłowości i zaangażowanej społeczności wygenerowali na swoich materiałach i transmisjach setki milionów wyświetleń. Szczególnym zainteresowaniem wśród graczy cieszą się tryby roleplay, które od czasu swojego narodzenia w GTA San Andreas Multiplayer otrzymały dziś drugie życie. Z całą pewnością nie umknęło to Rockstarowi, który dostrzegając ten potencjał w 2023 roku zdecydował się przejąć platformę 5M, oficjalnie wcielając twórców platformy w strukturę studia. Wiele wskazuje na to, że Rockstar ma na to konkretną strategię. Wraz z przejęciem platformy pojawiły się doniesienia, jakoby studio miało prowadzić rozmowy z twórcami Robloxa w kontekście utworzenia podobnego trybu w GTA 6. Gracze otrzymaliby wówczas możliwość tworzenia własnych zawartości i trybów wewnątrz gry, oczywiście za pośrednictwem oficjalnych Rockstarowych launcherów naszpikowanych mikropłatnościami. W ten oto sposób gracze sami zapewnialiby sobie rozgrywkę, a Rockstar liczyłby kasę do końca świata i jeden dzień dłużej. Jak będzie finalnie, wkrótce się dowiemy. Uwaga! Ważna aktualizacja w tym temacie. Wygląda na to, że nasze spekulacje po części okazały się trafione. W chwili, gdy tworzymy ten materiał, czyli 12 stycznia 2026 roku, Rockstar wraz z wcieloną w strukturę grupą CFX, twórcami platformy 5M, uruchomił oficjalny marketplace obiektów, skryptów, animacji i innych modyfikacji dla społeczności GTA Online i Red Dead Online. Na stronie sklepu znajdziemy mnóstwo gotowych modyfikacji do gry, które po zakupie możemy wdrożyć na własnym serwerze. Zweryfikowani twórcy mogą sprzedawać swoje własne autorskie modele, skrypty, obiekty, a nawet nowe funkcjonalności gry. Dla przykładu znajdziemy tam na przykład nowe modele samochodów, nowe budynki i wyspy, skrypt gry w bilarda, kręgle, koszykówkę, system rentalu rowerów miejskich, system aktywnego monitoringu, działające OBD do auta, funkcje dynamicznego przeskakiwania z motocykla na jadący samochód, holowanie pojazdów, czy chociażby w pełni funkcjonalny park wodny wraz z animacjami ślizgania się po wodzie. Jak widać, jest tego naprawdę sporo, a możliwości wydają się nieograniczone. Warto zaznaczyć, że wszystko, co przywołaliśmy, jest czystą modyfikacją. Wszystkie te elementy nie występowały wcześniej w grze i powstałe rękami społeczności. Oczywiście wewnętrzny handel skryptami, jak i obiektami funkcjonował już wcześniej. Ogromna ilość serwerów roleplay w GTA Online korzystała z takich rozwiązań, zakupując od moderów gotowe rozwiązania dla swoich projektów. Jednak teraz to Rockstar zdecydował się na otwarcie własnego oficjalnego marketplace'u. Lista modyfikacji jest wciąż aktualizowana i niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości stanie się istotnym elementem nowego ekosystemu GTA 6 Online. Jak wspominaliśmy wcześniej, ostatnie pożegnalne DLC dla GTA Online prawdopodobnie pojawi się w okolicach czerwca lub sierpnia tego roku, choć kampania marketingowa GTA 6 może rozpocząć się już chwilę wcześniej. Dlaczego? Otóż, tak jak przewidywaliśmy, kilka dni temu spółka Take-Two ogłosiła datę pierwszego spotkania inwestorskiego w 2026 roku, które zaplanowano na wtorek 3 lutego. Dlaczego to istotne? Jak niektórzy z Was wiedzą, spotkania inwestorskie to moment, w którym Take-Two musi mówić językiem konkretów, głównie ze względu na utrzymanie zaangażowania inwestorów. Nie bez powodu nazywamy to spotkaniami inwestorskimi. Jak pamiętacie, to właśnie przy okazji spotkań inwestorskich otrzymywaliśmy oficjalne duże ogłoszenia. Były to zarówno ogłoszenia przesunięć, jak i publikacje trailerów czy oficjalnej strony internetowej GTA 6. Co tym razem może się wydarzyć? Realnie widzimy tutaj 3 opcje. Pierwsza z nich, najbardziej prawdopodobna, to klasyczne standardowe potwierdzenie, że listopadowa data jest aktualna i prace przebiegają zgodnie z planem. Słyszeliśmy już to kilka razy, a zapewnienia Straussa-Zelnicka o głębokim przekonaniu stały się już memem. Druga opcja, na którą liczymy zapewne wszyscy. Rockstar przerywa ciszę i publikuje nowe treści dotyczące gry, omawiając je na inwestorskim
Steam Callu. Co warte odnotowania, kilka dni temu playlista na YouTube'owym kanale Rockstar Games została zaktualizowana. Trzecia, najmniej przyjemna opcja, otrzymujemy oficjalną informację o przesunięciu premiery na 2027 rok. Szczerze mówiąc, kolejne przesunięcie, choć nie jest niemożliwe, to wydaje się na szczęście mało prawdopodobne. Przemawia zatem kilka argumentów. Społeczność graczy jest zmęczona ciszą, ciągłymi przesunięciami i ciągłym oczekiwaniem. Nastroje inwestorów, mimo zapewnień, wydają się być mieszane. Każdy jeden dodatkowy miesiąc pracy tysięcy deweloperów może kosztować studio nawet $80 milionów, a długofalowo może spowodować poważny spadek cen akcji i wartości spółki na giełdzie. Dodatkowo, wiele gier Rockstara ukazywało się właśnie w jesiennym sezonie. To również okres przedświąteczny i największy pik sprzedażowy w roku. W związku z powyższym listopad to wręcz idealny moment na sprzedaż tak dużej gry, a zwłaszcza w zestawie z konsolą. A skoro mowa o konsolach, społeczność graczy niemal od samego początku podnosi temat i spekuluje na temat optymalizacji szóstki na silnik konsol. Jak pamiętamy, Rockstar oficjalnie potwierdził, że drugi trailer GTA 6 został w całości nagrany na silniku podstawowej wersji konsoli PlayStation 5. Wskazano wówczas, że gameplay nagrano w zablokowanych 30 FPS-ach. Sony sygnalizowało oficjalnie, że w 2026 roku konsola PlayStation 5 w wersji Pro może otrzymać znaczącą aktualizację. Mark Cerny, czyli główny architekt systemów PlayStation, przyznał, że mowa tu o podobnym rozwiązaniu, jakie zastosowano w przypadku FSR 4 od AMD, czyli najnowszej generacji technologii skalowania obrazu i generowania klatek. Oznaczałoby to, że PlayStation 5 Pro w 2026 roku otrzymałoby kolejną ewolucję PSSR, czyli upscalera, który, mówiąc po ludzku, pozwalałby grze renderować obraz w niższej rozdzielczości wewnętrznej, a potem inteligentnie powiększać go do jakości zbliżonej do 4K. W cudzysłowie, zaoszczędzoną na renderze moc konsola mogłaby przeznaczyć na wyższą liczbę klatek albo na stabilniejszy tryb jakości. Społeczność momentalnie połączyła kropki, sugerując, jakoby omawiana aktualizacja była przygotowana głównie w porozumieniu z deweloperami Rockstara w związku z nadchodzącym GTA 6. Jednak patrząc na to obiektywnie, nawet najlepszy system skalowania obrazu z pomocą AI nie przeskoczy braków sprzętowych procesora, które w tym przypadku niewątpliwie występują. Zatłoczone miejsca, ruch uliczny i otwarte światy, takie jak GTA czy chociażby Red Dead, funkcjonują głównie dzięki wydajności procesora. Zresztą to właśnie ten argument przewija się w analizach ekspertów sprzętowych. PlayStation 5 w wersji Pro w teorii jest bardziej wydajne graficznie, jednak procesor jest już bardzo zbliżony do podstawowej wersji. W związku z tym osiągnięcie pełnych 60 klatek może być bardzo trudne, zwłaszcza w świecie o tak potężnej skali szczegółowości. Bezpiecznie zatem należałoby traktować ten temat w kategoriach hipotezy, a prawdziwych, solidnych update'ów wydajności powinniśmy spodziewać się raczej po premierze kolejnej generacji konsol, prawdopodobnie na przełomie 2027 i 2028 roku. Pozostając w temacie hipotez, Tom Henderson, czyli dość wiarygodny insider na łamach podcastu Gaming Weekly, zdradził kilka istotnych informacji. Według jego osobistego źródła z wewnątrz studia, GTA 6 jest już, cytat, content complete. Co ciekawsze, produkcja ma tkwić na tym etapie już od dłuższego czasu. Jak okaże się za moment, taki status developmentu nie dla wszystkich oznacza to samo. Dodatkowo Henderson założył, że cena podstawowej wersji gry będzie oscylować wokół $80, czyli około 300 zł. Studio Rockstar Games tym razem ma być pewne listopadowej daty i nie zakłada kolejnych opóźnień. Henderson zdradził również, że PC-towa wersja szóstki miałaby pojawić się w sprzedaży pod koniec 2027 roku, czyli około rok po konsolowym debiucie. Pokrywałoby się to z planem wydawniczym Red Dead Redemption 2, które na konsolach pojawiło się w październiku 2018
roku i rok później, w listopadzie 2019 roku, na PC. Przypomnijmy, że wcześniejsze doniesienia Hendersona wielokrotnie się potwierdzały. Chociażby w 2025 roku, kiedy to jeszcze przed oficjalnym przesunięciem gry, Tom studził zapał graczy, twierdząc, że nie jest przekonany co do majowej daty. Jak wszyscy dobrze wiemy, chwilę później Rockstar potwierdził obsuwę. Z kolei termin Content Complete nieco inaczej interpretuje Jason Schreier, czyli równie, a może nawet jeszcze bardziej wiarygodny dziennikarz Bloomberga. W jednej z ostatnich wypowiedzi na łamach Button Mash stwierdził bowiem, że według jego wiedzy GTA 6 pod względem zawartości nie jest jeszcze gotowe, co wyraźnie stoi w sprzeczności z wcześniejszymi doniesieniami Hendersona. Dodał również, że listopadowa data wydaje się bardziej prawdopodobna, ale nie jest jeszcze przesądzona. Z czego zatem wynika ta informacyjna rozbieżność? Może być problem z tym, co powiedział Schreier, z interpretacją, co oznacza content ready. Czyli według niego część rzeczy jest jakby ogarnięta, jest zaplanowana, ale ich realizacja odbędzie się za jakiś czas. Jest taka definicja, która rozpisuje te dwa zwroty. Jeden jest content ready, drugi jest content complete. I problem z interpretacją tego się pojawił. W game devie content ready i content complete to dwa różne milestony w fazie produkcji gry, związane z przygotowaniem zawartości. Content ready oznacza etap, w którym treści, takie jak poziomy, asety czy mechaniki, są wstępnie gotowe do dalszego rozwoju i testów, ale wciąż wymagają dopracowania. Z kolei content complete, zwane czasami beta, wskazuje na pełne ukończenie głównej zawartości gry, czyniąc ją grywalną od początku do końca z tutorialami i gotową do lokalizacji oraz QA. Więc taka jest różnica między tymi dwoma zwrotami. One były jakby mylone, jeżeli chodzi o interpretację aktualnego stanu gry Rockstara. Do wypowiedzi Schreiera ustosunkował się sam Henderson, potwierdzając swoje doniesienia o, w cudzysłowie, ukończonej zawartości. Dodał również, że nie jest pewien, czy różnica w ich informacjach w porównaniu z informacjami Schreiera wynika po prostu z odmiennej interpretacji słów gotowy i ukończony, a może, jak podejrzewają niektórzy internauci, któryś z nich podaje nieaktualne informacje. Warto wspomnieć, że sam Roger Clark, czyli odtwórca Artura z Red Dead Redemption 2, zdradził, że ostatnie sesje motion capture do gry realizował jeszcze na 2 miesiące przed oficjalną premierą gry. Z kolei Michael Holick, czyli odtwórca Niko z GTA 4, ostatnie kwestie dialogowe realizował w styczniu w 2008 roku, chwilę przed premierą gry. Musicie przyznać, że brzmi to jak totalne wariactwo, ale to jednak całkowicie w stylu Rockstara. Rysuje się nam zatem prosty wniosek. Nawet jeśli poszczególne elementy faktycznie nie są jeszcze gotowe, to nie wyklucza to tego, że zostaną one dopięte w niemal ostatnim momencie produkcji. Jedno pozostaje niezmienne. Rockstar to definicja perfekcji i z całym przekonaniem do tej samej perfekcji dążą w przypadku najnowszego tytułu. Jeśli listopadowa data premiery okaże się być tą finalną, to do premiery GTA 6 pozostało nam mniej niż 200 dni i z każdym dniem jesteśmy już coraz bliżej. Przypomnijmy, że po ogłoszeniu przesunięcia daty do tej pory nie otrzymaliśmy absolutnie nic. Społeczność od miesięcy zastanawia się, kiedy Rockstar przerwie tę ciszę. Cóż, teoretycznie najbliższe spotkanie inwestorów zaplanowane na 3 lutego może przełamać ten impas, choć równie dobrze po raz kolejny możemy usłyszeć jedynie, że prace przebiegają pomyślnie i premiera nie jest zagrożona. Na potrzeby tej analizy przyjmijmy ten mniej optymistyczny scenariusz i przeanalizujmy, jak może wyglądać harmonogram promocji 6 w tym roku. Jako punkt odniesienia przypomnijmy harmonogram promocji Red Dead Redemption 2, czyli ostatniej dużej produkcji Rockstara. Oczywistym jest, że strategia marketingu w ciągu 8 lat mogła ulec zmianie. Jednak słowa Straussa Zelnicka o krótkiej, ale intensywnej promocji padły stosunkowo niedawno. Pierwsza zapowiedź i trailer drugiego Red Deada ukazała się w październiku 2016 roku. Drugi trailer ukazał się dopiero 28 września 2017 roku, czyli prawie rok po pierwszym. Później gra zaliczyła 2 opóźnienia. Najpierw na wiosnę 2018, a ostatecznie na 26 października 2018 roku. Co istotne, trzeci fabularny trailer wraz z oficjalną okładką gry pojawił się dokładnie 2 maja 2018
2018, czyli około 6 miesięcy przed premierą. 4 czerwca otrzymaliśmy otwarty preorder. Główna kampania ruszyła pełną parą na kilka miesięcy przed wydaniem gry, bowiem pierwszy gameplay zaprezentowano 9 sierpnia 2018, czyli około 2,5 miesiąca przed premierą. Drugi gameplay to 1 października 2018 roku, 3 tygodnie przed premierą. Finał kampanii to zamknięte pokazy kilku pierwszych misji gry dla dziennikarzy i premierowy trailer opublikowany 18 października 2018 roku, dokładnie 8 dni przed premierą. Jak wobec tego może wyglądać obecna strategia marketingu GTA 6? W pierwszej kolejności nasuwa się data 26 maja, czyli pierwotny termin wydania gry. Pokrywa się ona z mniej więcej 6-miesięcznym zapasem przed premierą gry, a ponadto zawiera zbyt wiele ukrytych znaczeń, które dla Rockstara nigdy nie są przypadkowe. 26 maja to m.in. dzień śmierci Raya Liotty, czyli odtwórcy postaci Tomiego z GTA Vice City. To również dzień pogrzebu Bonnie z duetu Bonnie i Clyde'a, czy chociażby dokładna data przemycona w zakończeniu drugiego Red Deada. Załóżmy więc, że to właśnie 26 maja okaże się być przełomowym dniem publikacji trzeciego zwiastuna i oficjalnego startu machiny promocyjnej. Co może wydarzyć się dalej? Chwilę po majowym spotkaniu inwestorów i publikacji kolejnego zwiastuna, hype ponownie zacznie rosnąć w błyskawicznym tempie. Rockstar oficjalnie otworzy preorderową sprzedaż i jednocześnie odsłoni okładkę gry. Oficjalny gameplay może pojawić się chwilę później, na przykład w okolicach sierpnia, podobnie jak w przypadku Red Deada. Niewykluczone, że otrzymamy wtedy 2 materiały lub jeden, ale za to duży. Z dostępnych źródeł i przecieków wiemy już, że Rockstar zapewne będzie miał się czym chwalić. Być może wątek GTA 6 Online zostanie poruszony w osobnym materiale. Wejście w jesień to ostatnia prosta do finalnej premiery. Ekscytacja, teorie i spekulacje będą wtedy najwyższym kulminacyjnym piku. Wybrane redakcje prawdopodobnie otrzymają przedpremierowy wgląd za kulisy produkcji lub nawet kontrolowany dostęp do fragmentu gry, aby w swoich publikacjach jeszcze bardziej podsycić graczy. Około tydzień przed premierą otrzymamy w końcu finalny premierowy trailer, a kilka dni później, 19 listopada, GTA 6 trafi na sklepowe półki. Będzie to jedna z najdłuższych kampanii marketingowych w historii Rockstara. Od pierwszej zapowiedzi do premiery gry minął niemal 3 lata. Mimo tak długiego oczekiwania, strategia krótkiej, lecz intensywnej kampanii prawdopodobnie pozostanie bez zmian. Czy któraś z tych dat okaże się trafiona? Czy może najbliższe spotkanie inwestorskie w lutym okaże się przełomowe? Dowiemy się już niebawem. Na koniec mamy kolejną aktualizację w temacie zwolnień w Rockstar Games. Wygląda na to, że wojna studia z deweloperami trwa w najlepsze. Dla przypomnienia, w październiku ubiegłego roku Rockstar dokonał masowego zwolnienia ponad 30 pracowników, głównie z oddziału w UK, tłumacząc swoją decyzję rażącymi naruszeniami kwestii bezpieczeństwa po stronie deweloperów. Jak się później okazało, chodziło o dyskusje prowadzone przez deweloperów na grupowym serwerze Discord. Wspomniany serwer był niejako zewnętrznym komunikatorem pracowników studia, którzy w niedalekiej przyszłości mieli stać się częścią oficjalnego związku pracowniczego w Rockstarze. W związku z tymi doniesieniami w opinii publicznej wybuchł niemały skandal, który w efekcie doprowadził do prawdziwej medialnej burzy, głośnych protestów przed siedzibami studia, a nawet reakcji rządu. Niezależny Związek Pracowników Wielkiej Brytanii, w skrócie IWGB, stanął po stronie pracowników, oskarżając studio o najbardziej bezczelny przykład zwalczania związków zawodowych i zapowiedział walkę o sprawiedliwość w sądzie. Wygląda na to, że sprawa ponownie nabrała tempa. Kilka dni temu odbyła się pierwsza rozprawa, w której strony miały szansę wygłosić swoje argumenty, a niezależni dziennikarze mogli brać w niej udział jako wolni słuchacze. Reprezentujący stronę poszkodowanych pracowników adwokat
adwokat, który swoją drogą jest uznawany za eksperta w sprawach związkowych, wskazał, że owe zwolnienia miały charakter zasłony dymnej, by nie dopuścić do powstania jakiegokolwiek związku. Jeśli zaś chodzi o linię obrony Rockstara, to studio wskazywało na obecność dziennikarza niezwiązanego ze studiem na serwerze Discord, który mógł mieć dostęp do przesyłanych tam informacji, a później użyć ich w charakterze przecieku. Mało tego, na wspomnianym serwerze obecnych miało być nawet 10 devów, którzy teraz pracują dla konkurencji. Nie wiadomo jednak, do jakich kanałów mieli oni faktycznie dostęp, więc siła tego argumentu zależy od wyników dalszego śledztwa. Niemniej, może to sugerować pewne nadużycia ze strony zwolnionych pracowników, co pozostaje główną osią narracji firmy. W międzyczasie okazało się, że studio opuściło kolejnych 3 deweloperów, którym zarzucono podobne przewinienia. Związek zażądał bezpieczeństwa finansowego pracowników, aby do momentu rozstrzygnięcia sprawy otrzymywali oni swoje pensje. Jednak sąd zdecydował się uchylić ten wniosek, argumentując, że póki co dowody w tej sprawie nie są wystarczające. Jak widać, sytuacja jest rozwojowa, a jej finał zapewne ujrzymy niebawem. Napisz w komentarzu, czy twoim zdaniem listopadowa data jest już tą ostateczną i czy najbliższe spotkanie inwestorskie zaplanowane na początek lutego przyniesie nam nowe wieści. Tymczasem na dziś to już wszystko. Do zobaczenia.